Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakazany Ogród. Jest dzisiaj piękna sierpniowa pogoda, ponieważ nie wiadomo, jak to się stało, ale mamy właśnie już ten miesiąc. Powiem Wam, że ten czas wakacyjny upłynął mi ekstremalnie szybko. Ja jestem wręcz w szoku, że wszystko tak ekspresowo się zadziało. Co roku, gdy przychodzi jesień, ja już myślę o zimie, zaczynam myśleć o takich jesiennych, wiecie, dekoracjach, myśleć o zimie, o świętach, a później to już myślę tylko o wiośnie. I tak samo było w tym roku. I ta wiosna przyszła nieoczekiwanie szybko, wszystko fantastycznie, ekspresowo zakwitło. A teraz powiem Wam, że zastanawiam się, co będzie dalej. Wiele roślin, które potrafią wytrzymywać bardzo fajne warunki temperatur i długo potrafi kwitnąć, zagraża im jedynie przymrozek, już teraz praktycznie pokazują się w pełnej krasie. No i dzisiaj Was chcę zabrać właśnie na spacer i pokazać Wam kilka fajnych rzeczy, które teraz się dzieją w ogrodzie. Dużo roślin, które teraz dają show, to są rośliny, które już też wcześniej podcięliśmy, ale powstało na rabatach kilka takich kompozycji, których sama się nie spodziewałam. Gdzieś tam je sobie zaplanowałam, gdzieś myślałam o tych kompozycjach, a one mnie zaskoczyły tym, że wyszło naprawdę, naprawdę fajnie. Także będę Wam pokazywać kolorowe, kolejne kompozycje. No i zapraszam oczywiście na ten sierpniowy spacer. I watch you as you drive. Do you know I'm looking and I can't help but smile. Dzisiaj chciałam Wam troszeczkę z większej odległości pokazać to wejście do ogrodu, ponieważ to wejście do ogrodu jest takim wejściem, które powiedziałabym jest dosyć dla nas takim przejściem przez bramę, która powoduje, że od razu jesteśmy inaczej nastawieni, czyli maksymalnie się relaksujemy, maksymalnie upajamy się naszym ogrodem, zatapiamy się w kolorach, fakturach, zapachach i często staram się Was też tak wprowadzić właśnie w ogród, żebyśmy od tego miejsca zaczynali, żebyście odczuwali to samo co ja. Tu na rabacie możecie zobaczyć, jak po pergoli fajnie spięła się już róża Louis Odier, którą w zeszłym roku tutaj sadziłam. Ona teraz ma drugie kwitnienie, ponieważ jeszcze nie jest tutaj tak, wiecie, fantastycznie ułożona. Niektóre pędy idą prościusieńko, one nie nadają się teraz do zaginania, natomiast będę docelowo robić to, co zawsze robię z moimi różami pnącymi, czyli je prowadzić w poziomie, bo wtedy one, gdy taki pęd idzie później w poziomie, on ma od razu więcej pozostałych pędów i właśnie z tych pędów idą nam piękne kwiaty róż. Możecie teraz zobaczyć właśnie, jak ona super ruszyła. Natomiast powiem Wam, że u nas były takie właśnie wichury, deszcze, ja o tym wspominałam. Bardzo to wpłynęło na róże. Bardzo dużo róż zostało tak obsypanych po prostu ze swoich płatków. No i to samo się stało z pompanelą, którą zwykle pokazuję Wam jako taką różę, która najdłużej praktycznie kwitnie i nieprzerwalnie. Zawsze mieliśmy tutaj takie morze pomponeli, a w tej chwili no myślę, że tak potrzebuję jeszcze z 2 tygodni, może 3, żeby zakwitnąć, ale musiałam ją tutaj bardzo mocno przyciąć, bo te kwiaty po prostu nie dość, że były z jednej strony przesuszone od mocnego słońca, to później takie opadające od deszczu. Ale ostatnio Wam mówiłam o tym, że mam przed tą bramą jeszcze róże pnące, które zasadziłam sobie wiosną i te róże nie mają żadnej podpory. Ale mam już podporę i będę Wam dzisiaj też coś pokazać fajnego. Dlatego chciałam Wam zwrócić najpierw uwagę na ten napis, bo mówiłam Wam, że moim problemem z podporą jest to, że nie chcę tutaj żadnej ciężkiej podpory. Nie wiem, jaką wybrać, czy bardziej kierować się właśnie tą pergolą, ale drewniana w tym miejscu będzie właśnie ciężka. No i miałam duży problem. I grzebałam i coś fajnego znalazłam. Już Wam pokazuję, bo jestem absolutnie zachwycona tym, co wyszło. No i są moje pergole. Słuchajcie, ta pergola ma 170 cm. Ja się nawet zastanawiałam, czy to będzie dobra wysokość, czy nie lepsza byłaby mniejsza, ale róże, które tutaj mam, to są róże, które nie dorastają jakoś bardzo wysoko. Ja specjalnie jeszcze ich tutaj nie przypinałam, bo chciałam Wam pokazać w ogóle, jak to wygląda. Nie dorastają jakoś bardzo wysoko, ale kwitną bardzo obficie. Jedna z tych róż, która jest na przodzie, to jest właśnie Eden Rose, którą na pewno doskonale znacie, jest fantastyczną różą i mi zależało na tym, żeby właśnie sobie je później prowadzić w poziomie, móc przypinać do takiej pergoli, ale żeby ona dodawała uroku,
a nie odciągała uwagę właśnie od tych pięknych róż, bo tu chciałam taką, wiecie, mocniejszą dzikość do ogrodu wprowadzić, czyli właśnie to wejście zrobić takie jeszcze bardziej tajemnicze, zwłaszcza, że tutaj mamy winorośla i robi się tak, wiecie, fajnie, klimatycznie, kwiatowo, owocowo, po prostu od razu wchodzimy w tą taką magię, którą, wiecie, ja bardzo lubię. I mam dla Was dobrą wiadomość, bo to są w ogóle takie pergole z rdzą. Teraz jest coraz więcej takich dekoracji z rdzą i powiem Wam tak, jeżeli chodzi o dekoracje z rdzą, to ja w ogrodzie jakoś tak za dużo tych dekoracji nie mam, ale mój napis, który mam za mną z tyłu, zakazany ogród, uwielbiam i teraz wręcz po prostu jestem rozkochana zarówno w tych pergolach, jak i takich fajnych wsparciach też do roślin, ale to Wam pokażę później. One są dosyć stabilne, są fajne, bo one od razu już są takie, wiecie, jakby postarzone. No i tak naprawdę wystarczy je tylko wbić w ziemię, nie trzeba zbytnio nic z nimi robić, więc to jest to, co chciałam. Jest lekko, fajnie, a dla Was mam fajną niespodziankę, bo te pergole robi polska firma Lack Design i dla widzów Zakazanego Ogrodu, na hasło Zakazany Ogród macie 8% rabatu na wszelkie produkty z tej firmy. Ja Wam wkleję na pewno w opisie i rabat, i link i pokażę Wam później jeszcze kilka fajnych cudów. Ale dobra, przejdźmy teraz dalej, bo już kwitną lilie i wszystko pachnie. Najpiękniejszy rozkwit liliowy to oczywiście moja piękna lilia Anuszka, słuchajcie, którą wręcz uwielbiam i ona teraz wygląda fantastycznie, zobaczcie. Anuszka ma to do siebie, że jeżeli dobrze się przyjrzycie jej płatkom, to ona na samych takich właśnie obrysach jest ciemniejsza, dzięki czemu wygląda tak bardziej trójwymiarowo. Jest to oczywiście lilia lotosowa i jej zapach jest bardzo delikatny, więc jeżeli ktoś nie lubi takiego mocnego zapachu lilii w ogrodzie, to takie lilie będą fantastyczne właśnie dla Was. No i mamy piękną lilię Pretty Woman. Lilia Pretty Woman to jest taka lilia, która bardzo wysoko dorasta, to jest lilia drzewiasta. I jej zapach jest bardzo intensywny. Ja wręcz uwielbiam ten zapach. Dlatego lubię ją mieć właśnie przy pergoli, przy wejściu, bo gdy wchodzimy na ogród, to już zaczynamy się zatapiać w tym zapachu. Już czujemy ją po prostu fantastycznie. Jak widzicie, ona ma w ogóle bardzo dużo pyłku, bo to po prostu od razu ona się obsypuje co chwileczkę. Ale właśnie to jest taki urok. I ona tutaj oczywiście przy róży Louis Odier pięknie się komponuje, daje taką, wiecie, błogość różnych barw i zapachów. Jedną z takich znaczących zmian u nas w ogrodzie było usunięcie róż Excelsa i to może być dosyć dla Was zaskakujące, chociaż już mówiłam o tym w jednym z odcinków, ale ja po prostu w pewnym momencie doszłam do wniosku, że tak bardzo staram się, żeby mieć zdrowe róże w ogrodzie, żeby wybierać takie najfajniejsze odmiany, że mimo tego, że mam słabość do róży Excelsa, bo fantastycznie kwitnie, to ja co roku muszę bardzo prewencyjnie z nią działać i zawsze któraś z tych róż chorowała. A później niestety, mimo tego, że tworzyły fajną ścianę, to troszeczkę tak, no trochę tak, wiecie, krzyczały po oczach. Powiem Wam, że usunięcie tej róży spowodowało, że tutaj zrobiło się tak troszeczkę więcej przewiewu, ale bardzo mi się to spodobało. Myślę, że będę chciała tu oczywiście i tak dodać trochę bardziej takich dzikich miejsc do tej rabaty, bo jak wiecie, ja po prostu kocham, gdy w ogrodzie jest więcej takiego luzu. Będę chciała na pewno tutaj dołożyć troszkę floksów, żeby jeszcze mocniej czuć ten zapach, bo mimo tego, że kocham hortensje, no to hortensje mają ten minus, że nie pachną. I tutaj w tym przejściu mi właśnie tego zapachu trochę brakuje. Powolutku już mieczyki zaczynają kwitnąć i to są mieczyki, które ja zimuję w gruncie. Jak wiecie, ja czasami po prostu niektóre rośliny, których nie powinno się w gruncie zimować, zaczęłam zimować przez zwykłe zapomnienie albo przez niewiedzę kiedyś, bo mieczyki pierwszy raz, gdy posadziłam na jednej z rabat, po prostu zostawiłam na zimę, bo ja nie wiedziałam w ogóle, że je trzeba wykopywać i później w ogóle one tak, wiecie, co roku pięknie kwitły, że gdy się dowiedziałam później, że mieczyki trzeba wykopywać, to byłam w ogromnym szoku i żadnych swoich mieczyków po prostu nie wykopuję. Zawsze powtarzam, że to nie jest, wiecie, moja rada. To jest po prostu coś, co ja robię. Nie każdy musi to robić, ale jeżeli Wam na przykład nie szkoda, to warto coś takiego przetestować, bo przy tych ociepleniach, które są, to one sobie naprawdę potrafią fajnie poradzić. Chodźmy dalej.
No myślę, że ogólnie ten moment, kiedy hortensje zaczynają, że tak powiem, dawać czadu, to jest po prostu błogi moment. Nasze hortensje, zobaczcie, jak one się już tutaj fajnie rozrosły. Ja tak przypuszczam, że w przyszłym sezonie to ja już będę musiała jedną z nich stąd wyciągnąć. Prawdopodobnie tą po lewej stronie ona trochę do góry ciągnie, podczas gdy ta po prawej trochę do boku. I one teraz wyglądają, jakby to była taka jedna wielka hortensja, ale ja już widzę, że po prostu są o tyle za blisko, że któreś z ich pędów będą cierpieć, po prostu nachodząc tak na siebie, będą gorzej rosnąć i to spowoduje, że cały pokrój tej rośliny się zmieni, dlatego myślę, że któraś z nich po prostu stąd zostanie przesadzona. Nawet się trochę zastanawiam, czy nie przesadzają ją w inną część tej rabaty, ponieważ w dalszych częściach tej rabaty, widzicie, ja nie mam już hortensji. W dalszych częściach mam róże, mam lilie, do których też zaraz przejdziemy, dużą ilość werbeny patagońskiej, ale akurat hortensji nie mam. I chyba mi ich troszeczkę brakuje właśnie w tej porze roku, bo hortensje bardzo długo są takie właśnie te bukietowe, tak sobie siedzą cichutko, tam im liście wychodzą, pięknie się zazieleniają, a później jak dają ten show, to nagle wtedy chcemy mieć więcej tych hortensji w ogrodzie, od razu praktycznie. Zobaczcie, z tej strony rabaty też tutaj właśnie widać ten mój burz. Ja tutaj po prostu widzę też moje floksy. Odcinek o floksach na pewno widzieliście, a jeżeli nie, to Wam bardzo polecam. Jest to odcinek, w którym pokazuję odmiany, które mam, ale też opowiadam, jak właśnie tymi floksami się zajmować. No i zobaczcie, od tej strony teraz już jest mocne słońce, mimo tego, że to jest dopiero poranek. Ale no lubię tą taką właśnie ten burz, tą dzikość, to jest po prostu taka błogość, w której naprawdę można wręcz pływać. No i tutaj nasza rabata, na której mamy hortensję Annabel Strong. Ja je ostatnio też właśnie podparłam i tutaj właśnie też wykorzystałam takie obręcze z rdzą. Ale jak widzicie, tu jeszcze nie ściągnęłam tyczki, bo najpierw one były po prostu podpięte tyczką, jedna, a drugą po prostu zrobiłam w taki sposób. Po prostu takie oto stany przy tych jeszcze małych hortensjach są tak ciężkie, że stwierdziłam, że muszę tutaj coś dać. Natomiast zobaczcie, za chwileczkę będą tutaj ruszać rozchodniki. Ja nie mogę się doczekać, jak one zakwitną. Myślę, że tak tydzień i tutaj po prostu będą siedzieć motyle w ekstremalnie dużych ilościach. To jest dla mnie taki właśnie fajny czas, bo ja wtedy po prostu tędy przechodzę sobie po prostu do szklarni i tutaj siedzi taka feria motyli. Na pewno to widzieliście u mnie na filmach, ale to jest takie miejsce, w którym po prostu zatrzymujesz się i przestajesz myśleć o czymkolwiek. Po prostu zatrzymujesz się i wszystko inne znika. Tylko patrzysz na te motyle i na to wszystko. Chciałam pokazać też tą stronę rabaty, ponieważ często na naszych spacerach o tej stronie zapominamy, a to jest strona, która jest bardzo zacieniona. Tutaj nam rosną rododendrony. My te rododendrony przesadzaliśmy z rabaty przy murkach. Tam jest teraz więcej róż. Róże tam się lepiej czują, bo jest więcej słońca, a rododendrony tutaj, słuchajcie, no po prostu od razu się rozrosły. Ale jest tutaj też trawa Hakone Chloa. Ja powiem Wam, że uwielbiam. Tu mam akurat Algold odmianę. Jest boska i mam ją też na innej rabacie, ale powiem Wam, że na tej innej rabacie ona bardzo powoli rośnie. Tamta rabata jest też w takim półcieniu, natomiast mniej trzymała wilgoć, ze względu na to, że one tam są po prostu bliżej lipy i widzę po prostu ogromną różnicę, ponieważ ta trawa tutaj po kilku sezonach wygląda już fantastycznie, natomiast w tamtej części ogrodu ona jest dalej malutka i pomogło jej w tym roku po prostu nawadnianie. Jak widzicie, tutaj też w półcieniu dają radę sobie floksy fajnie. Za mną już przekwitły klematisy, ale myślę, że tak są takie, wiecie, sierpniowe, gorące dni, to właśnie ten zakątek cienisty z tą altaną w cieniu jest takim naszym błogim miejscem do relaksu. I mamy naszą drugą część wielkiej rabaty i znowu mamy tutaj lilie drzewiaste. Powiem Wam, że to jest właśnie to. One tak tutaj bosko kwitną. Po prostu coś cudownego. Floksy również fantastycznie tutaj po prostu, no coś boskiego. Ja tutaj już tego floksa jednego przycięłam, co mówiłam, że on już po prostu przekwitał. Widzę, że już po prostu zaczął puszczać fajne boczne pędy, ale nasze jeżóweczki po deszczach troszeczkę się nam jakby przewróciły i myślę, że będę musiała je tutaj po prostu czymś podeprzeć, bo mimo tego, że jeżówki zwykle są super takie, wiecie, sztywne, to powiem Wam, że zauważyłam, że na takich rabatach, gdzie jest więcej kompostu, one rosną bujniej, ale czasami się lekko pokładają, co jest aż dziwne, ale potrafią się położyć.
No i widzicie tutaj też ten burz werbeny patagońskiej, a z tyłu moją biedną szałwię Amistad. Słuchajcie, ona została ostatnio po burzach wyłamana, nie wiem, czy coś się odbije. Próbowałam jeszcze ją tak, wiecie, włożyć do ziemi z nadzieją taką, że może się ukorzeni. Wątpię, że to się uda, ale no od tygodnia stoi tylko lekko zwiędnięta, więc nie jest źle. Może będzie lepiej. Natomiast no widzicie, tutaj po prostu dużo się dzieje. Dużo się dzieje i zaraz Wam pokażę, co teraz warto sobie zrobić właśnie z trawą piękną naszą stipą. Zobaczcie, jest nasza stipa i to jest taki moment, kiedy ta stipa ma już zawiązane nasiona. Możecie albo wziąć grzebień i wyczesać ją, albo delikatnie palcami zrobić coś takiego. I tu, słuchajcie, są nasionka. Mi ona już się dosyć mocno sama wysięła, więc widzę tutaj z tyłu takie sadzoneczki, które będę mogła przełożyć na inną rabatę. Natomiast jeżeli chcecie teraz, to możecie sobie ją właśnie wysiać albo do doniczek na rozsady, albo właśnie gdzieś, tak jak ja to lubię robić, włożyć delikatnie w ziemię, lekko przyklepać i ona tam też świetnie wyrośnie. No i mamy naszą kolorową rabatę. To jest ta rabata, na której najwięcej się dzieje, jeżeli chodzi o kolor. Ale zobaczcie, co zrobiły ostatnie burze. One praktycznie pozbawiły kwiatów maksywity. Maksywita ogólnie ma to do siebie, że ona się sama ogławia i nim opadną jej płatki, to ona właśnie puszcza sobie samiutka, takie właśnie pędy piękne i później z tych pędów nad tymi rosną kolejne po prostu kwiatostany. Ale deszcz praktycznie i mocne wichury potrafią jej to przyspieszyć i to właśnie się stało w tym roku, więc ja teraz czekam, żeby ona zdążyła właśnie już puścić te kolejne pędy i zakwitnąć, bo maksywita później pięknie do jesieni wygląda. Więc na razie zrobiło się troszeczkę łysiutko pod względem maksywity, ale jest fantastycznie, zobaczcie, pod względem budlei, pod względem pysznogłówki i pod względem jeżówek. Po prostu absolutnie jest fantastycznie. Słuchajcie, budleja pachnie bosko, bo ktoś mi powiedział, że nie czuje zapachu budlei. Mi się wydaje, że to też kwestia odmian. Natomiast ta odmiana jest po prostu boska, niziutka, fajna odmiana kompaktowa. Ją możecie też nisko ciąć, bo zobaczcie, ona była bardzo niziutko przycięta, a i tak na jakieś 80-90 cm wyrasta i fantastycznie przyciąga motylem. Można ją sobie też ogławiać. Jeżeli będzie ogławiana, to w późniejszym czasie wypuści kolejne piękne kwiatostany. Słuchajcie, i zaczyna mi rozkwitać goździk. Słuchajcie, to jest goździk wysiany metodą winter sowing z nasion zakazanego ogrodu. I to jest goździk, który jest po części taką odmianą hybrydową, która zakwita już w pierwszym roku. Ja pierwszy raz go mam w ogrodzie, więc myślałam, że po prostu te sadzoneczki, wiecie, tu jest jedna sadzoneczka, to dokładnie możecie zobaczyć sobie, jakie ona jest wielkości. Ja myślałam, że te sadzoneczki, no tam jakoś delikatnie sobie zakwitną, ale szału nie będzie. Okazuje się, że on już robi szał. No i też cudowne jest to w tej odmianie, że zobaczcie, on jest taki, powiedziałabym, cieniowany, czyli to nie jest tylko różowy kolor, tylko jest też biały, z paseczkami różowymi, jest pastelowy róż. Cudowna, magiczna odmiana, nawet się nazywa Magical, ale powiem Wam, że jestem zafascynowana nią, no i myślę, że będę chciała mieć w ogrodzie więcej właśnie tych goździków. Mówiłam Wam, że chcę Wam też pokazać podczas tego spaceru trochę takich innych, nietypowych połączeń. Jak wiecie, ja mam zawsze problem z bielą taką czystą w ogrodzie, ponieważ zawsze coś zrobię, żeby tej bieli samej nie było. I to nie chodzi o to, że ona mi się nie podoba. Ja po prostu u siebie jakoś brakuje mi od razu koloru. Po prostu nie umiem tak cała na biało. Podziwiam takie rabaty u innych osób, natomiast sama absolutnie tak nie potrafię. I tu mamy hortensję Phantom. Posadziłam przy niej, zobaczcie, tutaj te szałwie Amistad się troszeczkę tutaj wychyla, ale jeszcze jej dobrze nie widać. Posadziłam przy niej werbenki, posadziłam też przy niej werbeny patagońskie i posadziłam przy niej ostróżki. Powiem Wam, że to połączenie ostróżek właśnie w tym elektryzującym kolorze moim zdaniem no jest ekstra i już Wam pokażę je zaraz z drugiej strony. Zobaczcie, jest to naprawdę nietypowe połączenie. Tych ostróżek ma być więcej. Ja na początku miałam o tyle problem z nimi, że ślimaki mi trochę zjadały właśnie w tym momencie, kiedy te ostróżki najfajniej rosły. I te ostróżki w zeszłym roku wysiewałam sama, więc pamiętajcie, że ten okres wakacyjny, co prawda do końca lipca, no można się, wiecie, na upartego próbować jeszcze do końca sierpnia, ale to wszystko zależy, jaka będzie jesień, czy taka sadzonka później nam przetrwa zimę. No moim zdaniem to wygląda rewelacyjnie. I tutaj też oczywiście dla testów, ja lubię robić testy z roślinami jednorocznymi.
własnoręcznymi, ponieważ wtedy mogę sobie sprawdzić, czy taki mi się też podoba, czy nie, a jak mi się nie podoba, to zawsze mogę taką roślinę po prostu wyciąć. Słuchajcie, to jest słonecznik Procat, też z nasion z zakazanego ogrodu i to jest Procat White Nite. Jest to odmiana, która jak zobaczycie sobie, ona jest taka bardziej lekko cytrynkowa, jest po prostu odmianą taką delikatną. Ja byłam właśnie ciekawy, jak on się tutaj po prostu sprawdzi, natomiast tutaj też mi, tych słoneczników tutaj było więcej, też mi tutaj po prostu ślimaczki nie dały, rzuciły się po prostu na niego. Natomiast no, w tej chwili mogę powiedzieć, że przy mojej konsekwencji w działaniu ze ślimakami nie mam już tego problemu większego i staram się po prostu regularnie tego pilnować, więc wiele tych roślin moich też już po prostu, wiecie, ożyło, ale powiem Wam, że podoba mi się ta rabata. Ona jest troszeczkę inna, nie jest taką typową rabatą hortensjową. Ja naprawdę jestem z niej ekstremalnie zadowolona. No i tu Wam chciałam pokazać rabatę, która wiosną po prostu kipiała w kwiatach. Być może pamiętacie tutaj ten wieczornik damski, on się już zdążył w ogóle wysiać. I tu mam hortensję Annabelle Strong. Co mnie tutaj cieszy, mam tutaj też te obręcze, których szukałam bardzo i one też są właśnie z tej firmy Lac Design. Są w różnych rozmiarach. Ja ten wzięłam akurat mniejszy, ponieważ docelowo nie będę chciała przy hortensjach mieć takich obręczy, mimo tego, że mi się podobają, ale myślę, że one na przykład świetnie się będą nadawały do ostróżek i ułatwi mi to też podpieranie ich, bo one są dosyć takie, wiecie, estetyczne. Natomiast no, tu są jeszcze młode sadzonki, ja bardzo malutkie sadzonki kupiłam w zeszłym roku i tutaj w tym roku, mimo tego, że zwykle tu jest więcej cienia, mocno słońce grzeje i to się po prostu, wiecie, wszystko po prostu tutaj przypala, więc ta rabata na razie jeszcze nie jest do końca tym, co bym chciała. Ona potrzebuje przede wszystkim dużo czasu, za to wiosną mnie zachwycała. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ona wyglądała wiosną, ale to po prostu był burz, istny burz kwiatów. Okolice naszego stawiku też niesamowicie już ruszyły. W cieniu zakwitły hosty przy ławeczce, zakwitły też właśnie mieczyki. To są mieczyki też, które wiele lat w gruncie mi zimują. Oczywiście hortensja Vanilla Fraise po prostu cięta bardzo nisko wiosną, mocno po prostu tutaj urosła. Oczywiście lilie. No i macie tutaj też hortensję na pniu. Ja tą hortensję na pniu w zeszłym roku włożyłam, ponieważ tak siedząc przy stawiku stwierdziłam, że w tym miejscu nam czegoś brakuje. I to jest moja pierwsza hortensja na pniu. Jestem naprawdę bardzo zadowolona, aczkolwiek trzeba ją mocno podpierać, bo ona w pierwszym roku miała takie 3 gałązki tylko, a teraz zobaczcie, jaki już z niej się po prostu burz robi. I celowo Was wzięłam jeszcze od tej strony oczka wodnego, żebyście zobaczyli, jak wygląda to właśnie tutaj, ponieważ z tej strony, gdy jest taki cień, jest naprawdę najfajniej, jeżeli chodzi o taką zaciszną oazę spokoju. Ten cień tutaj jest przeważnie do południa, więc można sobie śmiało tutaj rano z kawką sobie usiąść i delektować się. No i te połączenia kolorystyczne zawsze nam się zmieniają. Teraz jest to więcej fioletu, też pięknie róże Novalis tutaj kwitną. Akurat znów mają właśnie etap, przy którym będą ogławiane, żeby ponownie zakwitły, ale jest tu właśnie dużo hortensji. Właśnie jak widzicie, to jest ta hortensja na pniu, o której Wam mówiłam. Wydaje mi się, że faktycznie tutaj było takie miejsce, gdzie brakowało takiej kolejnej po prostu hortensji. Myślę, że sierpień to będzie taki miesiąc, który może nas wprowadzać taką, wiecie, trochę nostalgię i też to, że niedługo to lato się kończy. Dlatego warto się nim delektować jak najbardziej. Słuchajcie, wychodźcie na więcej spacerów do ogrodu, fotografujcie swoje rośliny, róbcie im właśnie wiele takich, wiecie, filmików. Później, gdy już jest jesień, gdy jest zima, po pierwsze można dużo zaplanować fajnych rzeczy w ogrodzie, a po drugie mamy taką chwilę na to, żeby znów pospominać, znów się podelektować, znów się zanurzyć. Ja dziś mam zamiar właśnie tak się więcej pozanurzać, tak podelektować, pochodzić tutaj, powąchać wszystko, co jest. I to wszystko właśnie później powoduje, że jesteśmy spokojniejsi, radośniejsi. Zostawiamy wszystko, co niepotrzebne za sobą. Ogród powinien być taką oazą spokoju. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek.